Dzień dobry. Dzień dobry. W ramach projektu CERWIF spotykamy się dzisiaj z panem Ireneuszem Łukasiukiem, właścicielem firmy Eurodom. Pan Ireneusz zgodził się uczestniczyć w naszym projekcie CERWIF, projekcie, który mówi i realizuje koncepcję promującą uczenie się oraz wdrażanie koncepcji społeczeństwa uczącego się. Zatem pozwolę sobie z ramienia Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych zadać panu kilka pytań. Pierwsze z nich. Dlaczego zdecydował się pan na otworzenie, prowadzenie zakładu ceramicznego? Kiedy to było? Troszeczkę historii. Okej. Żeby sprecyzować, nie ja otwierałem ten zakład, tylko moi dziadkowie. Po ich śmierci firmę przejął mój ojciec. Z kolei po jego śmierci ja prowadziłem z moją mamą, a po jej śmierci z kolei przypadło to dla mnie, ponieważ brat nie chciał tego robić. Rozumiem. Czyli na chwilę obecną można powiedzieć, że jest pan jak gdyby ostatnią osobą z rodziny, która jest zaangażowana w prowadzenie firmy. Tak jest. Rozumiem. Czy jest pan jedyną osobą, która prowadzi? Czy być może jeszcze jest, nie wiem, brat, kuzyn? Nie, jedyną. Jedyną osobą. A proszę mi powiedzieć, nagle, tak jak pan wspomniał, nie ma dziadka, ojca, mamy, brat stwierdził, że jednak nie chce się zająć. Co było teraz, co jest teraz takiego trudnego lub co było trudnego, bo został pan jednak sam? Czy coś pamięta pan może trudnego, jakieś trudności? Trudności, trudności się pojawiły właśnie z nabywaniem surowca, kiedy kopalnia została sprywatyzowana i zlikwidowana. Wszystkie inne trudności mniejsze po prostu i przez te lata, kiedy tam z mamą tam prowadziłem, bo jak ojciec prowadził, to ja się tam nie mieszałem za bardzo. Człowiek nabywał takiego doświadczenia, że potem sam już sobie radził. Rozumiem. Jak sobie państwo poradzili? Jak zamknęli tą kopalnię? Co się wtedy stało? Szukaliśmy nowego dostawcy. W takiej sytuacji byli też inne zakłady w naszym rejonie i praktycznie wszyscy na dzień dzisiejszy biorą z tego jednego miejsca. Rozumiem. Proszę mi powiedzieć, bo tutaj pan nie zakładał, przejął firmę. Trudności, jak pan wspomniał, wiązały się m.in. z zakupem surowca. A czy ucząc się tego samodzielnego prowadzenia firmy, zapadła panu w pamięci jakaś szczególnie trudna sytuacja, którą mógłby pan nazwać porażka związana, nie wiem, czy to z zarządzaniem lub innym obszarem działalności firmy? Nieszczególnie. Nieszczególnie, rozumiem. Czy dzisiaj na przykład, prawda, posiada pan jak gdyby dosyć dużą wiedzę i doświadczenie wynikającą, prawda, z dosyć dużego okresu czasu, w którym się pan zajmuje tą firmą. Czy przypomina sobie pan jakąkolwiek sytuację w przeszłości, w której postąpiłby pan inaczej, dysponując dzisiejszą wiedzą? To ciężko takie coś przytoczyć na zawołanie. Rozumiem. Naprawdę. Inaczej. Ciężko mi coś wymyślić. Ciężko. Rozumiem. Mało jest porażek, to cieszy. A co by pan opowiedział nam lub przytoczył, jeżeli chodzi o sukces firmy Eurodom? To mnie pani zastrzeliła. Ja jakoś nie mierzę działań jakichś tam spektakularnych sukcesów, które bym tam sobie przypisywał i był szczególnie z nich dumny. Ale może na przykład być coś, że na przykład może pan powiedzieć, jeżeli tak jest, że jest więcej klientów niż w poprzednim pokoleniu, że być może firma Eurodom coś eksportuje, czyli rozszerzyła grono odbiorców, a może pan zmienił asortyment, a może pan wzbogacił jakkolwiek
No tak, ale to jest takie wzbogacanie asortymentu, to nie można to nazwać jakimś tam sukcesem czy coś takiego, to jest naturalne działanie, naturalna droga jakiegoś tam działania, czy przynajmniej rozwoju częściowego firmy, prawda? To nie jest sukces, to jest rzeczywistość. Czyli teraz po prostu, żeby utrzymać się na rynku, należy Coś zmieniać. cały czas coś zmieniać, rozumiem. A proszę mi powiedzieć, czy firma posiada mity, legendy, jakieś opowiadania albo zdjęcia lub przedmioty dotyczące prowadzonej działalności przekazywane z pokolenia na pokolenie? Mity lub legendy, lub zdjęcia, czy coś takiego. Zdjęcia by się jakieś znalazły prawdopodobnie. Jeśli chodzi o mity, czy coś takiego, no może w pewnym sensie, może by się coś takiego znalazło, ale lepiej tego nie odnotowywać. Rozumiem. Wspomniał Pan w rozmowie, że są na terenie, gdzie Pan prowadzi działalność, są dosyć bogate tradycje związane z wyrobem kafli lub z tą działalnością, którą się ogólnie, w której się specjalizuje Eurodom. Czy firma dba jakoś szczególnie o wizerunek? Staramy się, jak dochodzą u nas jakieś tam, bo nie wiadomo wszystkiego sam, każdego kafelka czy coś nie jestem w stanie wziąć do ręki, ale jak dochodzą od odbiorców na przykład do mnie jakieś tam oznaki, czy tam słówko mi uleciało, że coś się dzieje na przykład z jakością, czy z kolorkiem, czy coś takiego, zaraz próbujemy temu przeciwdziałać, prawda? No plus co jeszcze? No to zobowiązań się staramy wykorzystywać. Jakie było pytanie? Czy firma właśnie dba o wizerunek? Jakie problemy i rozwiązania w tym zakresie są stosowane? No, żeby klienci byli zadowoleni i obsłużeni należycie. Czyli w momencie, kiedy się pojawia taki problem, taka, powiedzmy, dajmy na to sygnał z rynku, nie zostają one bez odpowiedzi. Można powiedzieć. Broń Boże. Super. Z czego wynika Pana podejście do tworzenia własnej oferty, do własnej klientów, można tak powiedzieć? Czy stosowane są autorskie rozwiązania w zakresie marketingu, nie wiem, być może obsługi klienta, sprzedaży lub zarządzania? Mi się wydaje, że jakieś tam autorskie to chyba nie, chyba nie, tak jak ogólnie przyjęte na rynku sposoby. Czyli? Pozyskiwać. Tak jak robią te inne firmy, dokładnie. Telefon, handlowcy, znajomi i tak dalej, i tak dalej. Rozumiem. Internet. Dziękuję. Proszę mi powiedzieć, czy określenie firma rodzinna to atut, czy ograniczenie? Zdecydowanie wydaje mi się, że to jest atut. Żadna spółka czy coś takiego, bo nie wierzę w takie rzeczy. Wszystko się po jakimś czasie rozlatuje i są duże kłopoty. Rozumiem. Uważa Pan, że to może być źródłem przewagi? Taka jak gdyby wiedza rodzinna lub firma rodzinna? Na dłuższą metę na pewno. Czy firma Eurodom ma jakieś plany na przyszłość? Oczywiście, zwiększyć asortyment, utrzymać się na rynku i jak się da, przy tym zarobić jeszcze pieniążki. Myśli Pan, że to planowanie w aktualnych warunkach jest skuteczne? Bardzo ciężko. Nadążać trzeba za tym, co się na rynku dzieje. Na jakąś w dalszej perspektywie chyba się nie da nic zaplanować teraz. Rozumiem. Czy w Państwa firmie strategia wynika z planowanego działania? Nie. Czy też jest to przypadek? 50-50, to znaczy 50 na 50, tak jak w życiu. W jaki sposób poszukuje Pan partnerów biznesowych, tak? No to już było chyba. Internet, telefon, handlowcy, znajomi i tak dalej. A według Pana jacy pracownicy są niezbędni, by zapewnić przedsiębiorstwu sukces? Pracowici, uczciwi, muszą mieć troszkę ambicji, zależeć na utrzymaniu rodziny, czy coś takiego, bo jak mu nie zależy, czy to, prawda, już mieliśmy takich sporo i tak dalej, i tak dalej. No co jeszcze można powiedzieć? To wszystko za dużo nie można wymagać.
Łatwo jest o znalezienie takich pracowników? Trudno, Trudno, tak? trudno. Czy firma zostanie przekazana następcy? To się okaże po prostu, czy będą chętni. A jak by Pan sobie wyobrażał przebieg takiego procesu? Staram się sobie wyobrazić co jakiś czas i po prostu, no nie wiem, na razie czekam na dalszy ciąg, ponieważ no, moje dzieciaki jeszcze nie są duże jakoś tam, prawda? Jeszcze no, inny nic, no. Ja w ich wieku już byłem bardziej wprowadzony w tematy jakieś tam prowadzenia tam interesy, bo tam i rodzice mieli swoją prywatną działalność i dziadkowie, prawda? Natomiast teraz trochę z niepokojem patrzę, że moje na przykład pociechy troszkę za mało są zaangażowane, no ale to jest chyba inny troszkę czas, ciągle jakieś zajęcia pozalekcyjne, jakieś inne tematy. No ale mam nadzieję, że ja jakoś tam za jakiś czas już je tam troszkę będę wtajemniczał w te rzeczy, bo szkoda tego doświadczenia czy coś takiego, żeby to zmarnować. No. Świetnie. Ma Pan jakiś pomysł, by zminimalizować to ryzyko? No bo rozumiem, że tutaj w opozycji są gry i zabawy, super możliwości spędzenia wolnego czasu, w związku z tym też jest mniejsze zainteresowanie, tak? No dokładnie. Teraz jest mniejsze. No nie wiem. Czekamy jeszcze troszkę. Czekamy troszkę, żeby te lata były się troszkę, jak to powiedzieć, żeby dziewczyny dorosły troszkę. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. No troszkę jestem tym zaniepokojony, mając na przykładzie znajomych, którym się to na przykład nie udało. Rozumiem. No super. To cóż ja mogę powiedzieć? Na zakończenie życzę Panu, żeby się udało. Dziękuję również. Rodzinną firmą. Bardzo dziękuję za wywiad. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.